Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Kontynuuję cykl emilciński. W tym 12. numerze biuletynu, zaś 4. z cyklu o nazwie Kosmici w Emilcinie zaprezentuję luźniejszy temat związany z Emilcinem. Przyda się mała odmiana po dość trudnym nagraniu 11, w którym obaliłem hipotezę o mistyfikacji skośnookich ze wschodu i to już w pierwszej części. Na drugą część obalenia tej hipotezy trzeba poczekać, gdyż zbieram informacje, czy dostatecznie przekonałem sceptyków, a w zależności od tej oceny dalsze obalanie będzie krótkie lub długie. A więc ruszajmy. Tematem tego nagrania jest przedstawienie kontekstu historyczno-społecznego wydarzeń w Emilcinie. Jak tylko się da, to nawiążę w nagraniu do spraw związanych ze spotkaniem Wolskiego z kosmitami oraz do głównych bohaterów z tym związanych. Przy okazji będzie można odświeżyć albo poszerzyć swoją wiedzę historyczną i nie tylko. Można powiedzieć, że szczególnie się ono przyda młodym słuchaczom, którzy się urodzili po upadku komunizmu albo pod jego koniec. Rządzące środowiska lewicowo-liberalne robiły i robią wszystko, aby wiedza Polaków o historii, a szczególnie o tamtych mrocznych kartach okresu PRL-u, była jak najmniejsza. I to się im udaje. A ponieważ sytuacja w Polsce jest aktualnie diametralnie różna od tej, co w komunizmie, to młodym ludziom dodatkowo bardzo trudno wyobrazić sobie tak z marszu realia tamtych czasów. Do tego dochodzi postęp techniczny, nowe technologie, to wszystko drastycznie zmieniło życie społeczne. Ponadto uwarunkowania z Unii Europejskiej oraz wolny rynek bardzo zmieniły obraz Polski, czyli również charakter obszarów wiejskich. A więc zmiany są ogromne od tamtych czasów. Zacznę analizę tego kontekstu historyczno-społecznego od wieku XIX. Jak wiemy z historii, chłopi na początku XIX wieku nie byli posiadaczami uprawianej ziemi. Mieli różne obciążenia feudalne z dawnych czasów. W Królestwie Kongresowym, czyli w wydzielonej części zaboru rosyjskiego, zaczęto o tym mówić na początku powstania styczniowego. Powstańczy rząd narodowy uwłaścił chłopów, aby ich zjednać do walki o niepodległość. Wiosną 1863 roku włościanie w Królestwie Kongresowym zaprzestali w zasadzie świadczeń na rzecz dworów. Teraz nawiązanie do Emilcina. Według relacji pani Reimann przodkowie Jana Wolskiego byli chłopami pańszczyźnianymi. Jej pradziadka, jak wnioskuje, o nazwisku Ludwiński, ewentualnie Dworakowski, który zresztą był powstańcem styczniowym i walczył o uwolnienie chłopów od pańszczyzny. Ale wróćmy do ogólnej historii. Pod wpływem decyzji powstańców o uwłaszczeniu sprawa ta przyspieszyła. W roku 1864 na mocy ukazu cara Rosji Aleksandra II Romanowa przeprowadzono nadanie chłopom na własność ziemi, którą użytkowali w rosyjskim Królestwie Polskim, zwanym również Kongresowym. Wraz z ziemią chłopi na własność otrzymali zabudowania i inwentarz. Według słów Jana Wolskiego gospodarstwo to posiedli jego przodkowie w 1864 roku. Mówił to w kontekście kamienia z Polany, że już wtedy ten kamień tam był w 1864 roku, więc Wolski nawet stwierdził, że ten kamień jest tam pewnie od 500 lat. A więc przodkowie Wolskiego posiedli to gospodarstwo w efekcie uwłaszczenia chłopów z 1864 roku, to warto zapamiętać ten rok. Na swoim gospodarstwie Wolscy mieszkali w drewnianym domu z bodajże 1905 roku, ewentualnie 1908. Takie domy często powstawały na bazie budulca z jeszcze starszych, rozebranych zabudowań drewnianych. Tak było na przykład u moich przodków na wsi, gdzie belki z poprzedniego domu, które trafiły jako budulec do nowszego, jak ktoś w rodzinie wyliczył, rosły jako drzewa bodajże nawet w XVII wieku. Teraz przejdźmy do okresu komunizmu. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że komunizm został nam narzucony przez Stalina za zgodą USA i Wielkiej Brytanii wyrażoną na konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku. Po prostu zdradzono Polskę, niestety. Zdrada w Jałcie odbyła się po konferencji teherańskiej, a przed poczdamską. Tam podejmowano podobne zdradzieckie decyzje. I tak trafiliśmy pod sowiecki, komunistyczny but. Dobrze, że nie zostaliśmy kolejną Republiką Radziecką, chyba Stalin obawiał się to zrobić ze względu na naszą bitność. Choć nie byliśmy Republiką Radziecką, to w Polsce rządzili komuniści z nadania czysto rosyjskiego, czyli ZSRR,
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Była to po prostu okupacja sowiecka. Ścigano i mordowano żołnierzy niezłomnych. W lasach trwały walki, które z czasem wygasały, gdy zapełniały się więzienia i mogiły. Nawet 2 osoby z mojej rodziny były więzione w okresie stalinowskim za oskarżenia o sprawy polityczne. Po roku 1956 wraz z końcem epoki stalinizmu w Polsce prześladowania opozycji nabrały łagodniejszy charakter. W okresie stalinowskim próbowano zlikwidować gospodarstwa rolne poprzez politykę kolektywizacji rolnictwa oraz przez dostawy obowiązkowe. Ten trend został zatrzymany w 1956 roku po dojściu do władzy Gomułki. Rolnictwo indywidualne przetrwało najgorszy, stalinowski okres. Choć nastały mniej opresyjne czasy, to nadal rządziła komunistyczna partia PZPR, która była podporządkowana Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Naród polski był zniewolony. Zbrojnym ramieniem komunistów było wojsko podległe Sowietom, wojskowa agentura różnego rodzaju, UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa, a potem SB, czyli Służba Bezpieczeństwa, MO, czyli Milicja Obywatelska oraz różne wydziały do zwalczania opozycji Kościoła w ministerstwach i urzędach. Ale to nie wszystko. Byli jeszcze tajni współpracownicy, czyli w skrócie TW. W 1978 roku było około 25 000 tajnych współpracowników i oni byli nadzorowani i prowadzeni przez funkcjonariuszy SB, których wtedy, myślę, że było około 10 000. Ta dwuczęściowa mafia znacząco, a może nawet głównie, umożliwiała trzymanie narodu polskiego w zniewoleniu przez komunistów. Dlatego też takie były boje z postkomuną po 1989 roku o lustrację, gdyż ta mafia chciała dalej wpływać na życie polityczne i gospodarcze, służąc nadal wiernie postkomunie i środowiskom lewicowo-liberalnym, które rozkradały wtedy polski majątek. Do tego dochodziły wpływy rosyjskie, szczególnie poprzez analogiczne struktury wojskowe. Ta cała mafia była również nadal, czyli po 1989 roku, sterowana przez naszego głównego wroga ze wschodu. Całości reżimu komunistycznego dopełniali członkowie Partii Komunistycznej. W 1978 roku było ich około 3 miliony. W zasadzie każde wyższe stanowisko w państwie wiązało się z obowiązkiem wstąpienia do partii. Bez tego była często blokowana dalsza kariera zawodowa. Więc ludzie mieli dylemat moralny, czy poprzestać na aktualnym stanowisku, a może nawet je stracić, czy też przystąpić do reżimu, wstąpić do partii i zajmować wyższe stanowiska. Oczywiście, oprócz karierowiczów, w partii byli też pożyteczni inaczej, czyli ideowcy, którzy wierzyli w komunistyczną utopię i misję partii komunistycznej. Ale i teraz takich pożytecznych inaczej, wyznawców komunizmu, nie brakuje. O wojsku niezbyt polskim podległym Sowietom w kontekście Emilcina mówiłem w nagraniu 9 i 11, gdy przedstawiana była, a następnie obalana hipoteza o mistyfikacji zrobionej przez wojsko komunistyczne ze wschodu. Faktycznie Sowieci robili w Polsce co chcieli. Mieli tu swoje bazy, w zasadzie eksterytorialne. Jednocześnie, niby nasze, Ludowe Wojsko Polskie było całkowicie podporządkowane Sowietom w ramach Układu Warszawskiego. Przez znaczną część społeczeństwa Ludowe Wojsko Polskie, jak w skrócie LWP, było negatywnie postrzegane, czyli raczej jako obce. Oczywiście było też w nim również wielu patriotów, bo innego wojska nie było, więc patrioci też w nim służyli. Natomiast w dobrym tonie było unikanie obowiązkowej służby wojskowej jako służby w chorej komunistycznej organizacji. Skrajnie niechlubnymi momentami LWP w drugiej połowie okresu komunizmu w Polsce było skierowanie wojska do krwawych walk z robotnikami w 1970 roku oraz wydanie wojny Polakom przez generała Jaruzelskiego, czyli bezprawne wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku, wyprowadzenie wojska na ulice i strzelanie przez nich do górników i robotników. Bliższą wydarzeniom w Emilcinie jest inna, komunistyczna organizacja zbrojna, czyli Milicja Obywatelska. Generalnie w komunizmie osoby należące do milicji obywatelskiej były postrzegane jako funkcjonariusze służące okupantom. Milicja nie tylko zajmowała się ściganiem przestępstw i tym podobnymi sprawami, które aktualnie realizuje policja, ale również jej zadaniem było utrzymywanie komunistycznego reżimu.
Niektórym się dzisiaj myli dawna milicja z policją. To jest bardzo poważny błąd kompromitujący mówiącego i świadczy o poważnych brakach w wiedzy historycznej i wychowaniu patriotycznym. Krótko mówiąc, ci milicjanci tak właśnie traktowali Polaków, jak totalitarna władza, z góry, bez szacunku, jako potencjalnego wroga władzy ludowej, której sami wiernie służyli. Sam byłem kilka razy aresztowany przez komunistów, czyli milicję, za działania niepodległościowe, więc miałem z nimi osobiście do czynienia. Dlatego nie mam najmniejszego zaufania do dawnych funkcjonariuszy milicji. Dosłownie żadnego, chyba żebym osobiście poznał zalety moralne takiej osoby oraz usprawiedliwione przyczyny jej wstąpienia do MO. Zatem w świetle tego niech nikogo nie dziwi, że milicjanci, którzy przyjechali do Emilcina, naśmiewali się z Wolskiego, nie wierzyli mu, wymyślali niedorzeczne hipotezy i co najgorsze, nie zabezpieczyli śladów kosmitów, choć dysponowali sprzętem do tego, chociażby aparatem fotograficznym. Mogli nawet zrobić gipsowe odlewy śladów, ale woleli sponiewierać Wolskiego kpinami, śmiechami, absurdalnymi hipotezami o upiciu się lub o śnie. Być może to ich postępowanie podszyte było myślą, że nie można dopuścić do szerzenia informacji, że ktoś obcy się tu pojawił, gdy porządku pilnują doskonałe i niezawodne komunistyczne formacje, czyli milicja i wojsko. Nie dziwi mnie też bardzo kontrowersyjna działalność różnych byłych milicjantów w okresie po upadku komunizmu, również w temacie Emilcina. Nie spodziewam się również wiarygodnych działań od takich osób. Uczciwości, lojalności czy obiektywizmu też się nie spodziewam od nich. Do wstępnej oceny wystarczy mi wiedza, że wstąpili do reżimowej milicji w okresie komunizmu, gdy uczciwi ludzie walczyli z komunizmem, a nie robili w nim karierę przy totalitarnym reżimie. I ta moja wstępna ocena zdaje się być nieustająco potwierdzana przez późniejsze, nieładne postępki takich osób. Generalnie okres komunizmu nic dobrego nie dał Polakom. Choć lewica lubi podkreślać takie zdobycze jak elektryfikacja, to ja się z nich śmieję, bo to nie jest żadne osiągnięcie, ale zwykłe następstwo dziejów. Elektryfikacja na Zachodzie nastąpiła dużo szybciej niż w komunizmie. Równie dobrze lewica, czyli postkomuna, mogłaby się szczycić tym, że za komuny czasem słońce świeciło. Krótko mówiąc, za komuny była bida z nędzą. Jeśli chodzi o drogi, to były marnej jakości drogi ze smoły drogowej, głównie krajowe i może jakieś gminne. Natomiast we wsiach były drogi polne z ogromnymi kolejnami, nie do przejechania przez samochód osobowy. Na przykład w moich stronach, przy jezdni z miasta, szczęśliwcy, co mieli samochód, zostawiali go przy drodze ze smoły i resztę drogi pokonywali pieszo, a po tobą jechało się końskim wozem. Dlatego często na wsi używano motorów, bo on wszędzie dojechał. Listonosze gnali na motorach, a kto nie miał prawka na motor, to miał rower do dyspozycji. Ale i tego sprzętu brakowało dla wszystkich. W latach 50. w wielu przypadkach do kościoła chodziło się piechotą po kilka kilometrów i to na bosaka, aby oszczędzić odświętne buty. Większa rodzina jechała do kościoła wozem końskim na niedzielę, wyścielonym workami z sianem poprzykrywanym jakimiś ładniejszymi kocami dla wygody i wyglądu. A więc koń to było podstawowe źródło mocy, jak nazwa sugeruje, równe statystycznie jednemu koniowi mechanicznemu. Teraz taka mała dygresja. Co ciekawe, chwilowo w krótkim wysiłku koń może wytworzyć moc aż 12 koni mechanicznych, a teoretycznie nawet 24. Ale średnio, przy długiej pracy, jeden koń to jeden koń mechaniczny mocy. W tamtych czasach, w PRL-u, koń był podstawą dla rolnika. Koniem uprawiano pola. Traktory dopiero się pojawiały, ale komuniści faworyzowali PGR-y kosztem gospodarstw indywidualnych. I dlatego sprzęt mechaniczny trafiał głównie do gospodarstw państwowych oraz spółdzielni, a nie do rolników. Choć indywidualne gospodarstwa rolne były bardziej wydajne od PGR-ów. Tak więc jak koń zaniemógł, to była to totalna katastrofa dla gospodarstwa. Dlatego dobrze było mieć 2 konie. Nic dziwnego, że tego pamiętnego poranka rolnik Jan Wolski pojechał do innej wsi, aby ogier zapłodnił jego klacz. Miałby dzięki temu kolejnego konia dla siebie lub na sprzedaż, bo podobno już miał 2 konie.
Podsumowując sprawy komunikacji w PRL-u, można dodać, że niektóre wsie były położone bliżej dróg krajowych czy głównych gminnych i ludzie mogli tam korzystać z autobusów. W tamtych czasach sieć PKS-ów była dość dobrze rozwinięta i dawała jakieś szanse dojazdu, oczywiście jeśli w pobliżu był przystanek autobusowy. Na przykład w moich stronach, staraniem mojej rodziny w jakichś urzędach państwowych powstał dodatkowy przystanek autobusowy na żądanie, który dawał nam możliwości dojazdu autobusem. Ale do przystanku trzeba było iść ponad kilometr. Te sprawy pewnie poruszę, obalając hipotezę hipnozy, gdyż sprawa rzekomego dotarcia Wawrzonka do Emilcina również rozbija się o problemy komunikacyjne. Mam nadzieję obalić tę hipotezę w 2025 roku. A jak się nie uda, z braku czasu, to postaram się to zrobić w 2026 roku. Młyny mielą powoli, ale konsekwentnie. Jeszcze sprawa samochodów. W 1978 było zarejestrowanych około 2 miliony samochodów. Dla porównania, teraz jest ich w Polsce około 28 milionów, a więc wtedy było ich około 14 razy mniej, czyli samochody miały nieliczne rodziny, to byli prawdziwi szczęśliwcy, choć też mieli z nimi dużo problemów i nerwów. Był to środek lokomocji dla wybranych, zazwyczaj dla bogatszych lub sprytniejszych. Reasumując, na drogach obszarów wiejskich królowały cały czas wozy końskie, motory i rowery oraz samochody dostawcze i autobusy. Kolejny ciekawy fragment życia społecznego to fotografia. Na wsi ludzie nie mieli ani aparatów fotograficznych, ani tym bardziej kamer. Kamery nieme o szerokości 8 mm posiadali nieliczni mieszkańcy miast. Aby je wykorzystać, to trzeba było mieć projektor filmów 8 mm do rzucania obrazu na ścianę czy na prześcieradło, jak w kinie. Aparaty fotograficzne również posiadali głównie ludzie w miastach. W mieście łatwiej było o zakup klisz, ich wywoływanie i robienie odbitek na papierze. W świetle tych faktów, tym większym błędem milicjantów jawi się fakt, że następnego dnia po wydarzeniu, gdy byli w Emilcinie, nie zrobili zdjęć tych śladów kosmitów, które się odcisnęły wyraźnie w błocie czy na kretowisku. Tylko oni mieli wtedy te możliwości, w pierwszych dniach po wydarzeniu. Teraz sytuacja z aparatami jest diametralnie różna. Każdy ma kamerę i aparat fotograficzny w telefonie komórkowym. Młodym ludziom świat bez komórki wydaje się niemożliwy, a jednak tak było, żyliśmy bez telefonów komórkowych. Tym sposobem w rozważaniach dotarliśmy do zagadnienia komunikacji międzyludzkiej w społeczeństwie. Współczesna nasza komunikacja oparta jest na aplikacjach społecznościowych w komórce lub komputerze, SMS-ach i połączeniach telefonicznych, nawet z opcją wideo oraz tradycyjnych już mailach. Teraz wszystko robimy za pomocą komórki i komputera. Nawet kartek papierowych już nie wysyłamy na święta, co kiedyś było silną tradycją. A jak było z komunikacją między ludźmi w słynnym 1978 roku? Otóż w dużym mieście były jakieś możliwości. Znaczna część ludzi miała telefony stacjonarne, taka słuchawka na kablu, jakby co. Ale komunikacja ze wsią lub prowincją była naprawdę trudna. Podobnie było, gdy któraś ze stron nie miała telefonu. Wtedy wszystko było realizowane za pomocą listów i telegramów, ewentualnie poprzez kontakt osobisty, twarzą w twarz. Generalnie używano listów, który szedł kilka dni do dowolnego miejsca w Polsce. A jak ktoś chciał mieć pewność dotarcia informacji i to w krótkim czasie, to wysyłał telegram, czyli krótki tekst. Ale ta usługa była kosztowna. Aby odpowiedzieć na telegram, który dotarł na wieś, to rolnik musiał się pofatygować wozem końskim lub rowerem na pocztę do gminy i tam wybulić dodatkowo kasę. Do tego pół dnia stracone. A więc same problemy. Bo list to mógł chyba wrzucić do skrzynki we wsi lub dać go listonoszowi. Te problemy komunikacyjne możemy prześledzić na nagraniach z playlisty 14 na przykładzie Blani Bolnara i Wawrzonka, czy też innych osób w sprawach ufologicznych, choć dotyczyły one komunikacji między miastami. Domyślam się, że Blania Bolnar miał telefon stacjonarny, a Wawrzonek go nie miał. Blania miał wystarczające znajomości w instytucjach państwowych, aby go sobie załatwić. Widać, że miał układy w telewizji i prasie. Wyjeżdżał również za granicę. A za komuny
Na każdy wyjazd za granicę trzeba było mieć zezwolenie z Wydziału Paszportowego w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, czyli w efekcie zgodę służb reżimu komunistycznego. Nawet niektórzy podejrzewają, że Blania miał specyficzne zielone światło na swoją działalność i wyjazdy od jakichś służb państwowych. Ale inni chyba robili na ten temat kwerendę do IPN i nic one nie wykazały. W każdym razie myślę, że bez telefonu stacjonarnego Zbigniew Blania by nie mógł zorganizować nagrania programu telewizyjnego z udziałem Witolda Wawrzonka i Lecha Emfazego Stefańskiego, nie załatwiłby ekipy telewizyjnej do Emilcina, ani tego najazdu naukowców na Emilcin, czy też badań lekarskich Jana Wolskiego w Lublinie. Temat komunikacji międzyludzkiej również poruszę przy obalaniu hipotezy o hipnozie. Myślę, że będzie tam istotny. Przy okazji warto poznać terminologię specjalistyczną w tym temacie. To się przydaje, ponieważ wiele osób używa tych terminów i wtedy nie wiadomo czasami, o co im dokładnie chodzi. A więc tak, poruszyłem w tym nagraniu temat komunikacji międzyludzkiej, a raczej międzyosobowej, co nawet bardziej pasuje również do komunikacji z kosmitami. I teraz tak, kosmici porozumiewali się z Wolskim gestami, czyli była to komunikacja niewerbalna. Natomiast cała reszta komunikacji interpersonalnej, czyli międzyosobowej, którą omawiam teraz, to komunikacja werbalna, bo jej podstawą jest język mówiony. Dodatkowo ta komunikacja werbalna dzieli się na ustną i pisemną. Werbalna ustna to rozmowa twarzą w twarz, rozmowa telefoniczna i wideorozmowa, nagranie wypowiedzi, również magnetofonowe. A werbalna pisemna to listy, telegramy, maile, SMS-y, komunikatory. Jeszcze odnośnie układów za komuny. Trzeba przyznać, że właśnie dzięki układom Zbigniewa Blani przypadek emilciński stał się znany. Jeszcze przed zawiadomieniem Zbigniewa Blani o Emilcinie, Witold Wawrzonek próbował zainteresować tym wydarzeniem prasę i telewizję, ale nikt na to nie zareagował. Natomiast jak powiadomił o tym przypadku Blanie, to on uruchomił swoje wpływy i sprawa od razu trafiła do prasy, radia i telewizji. I wtedy Emilcin stał się sławny na całą Polskę, właśnie dzięki układom Zbigniewa Blani. Teraz spójrzmy na sprawę dostępu ludzi do mediów. Wydaje się, że w Emilcinie w niektórych gospodarstwach były radia. Jak pamiętam, pani Popiołek, matka dzieci, które widziały ten sam pojazd kosmitów co Jan Wolski, w momencie gdy pojazd przeleciał nad ich gospodarstwem, to ona słuchała radia, jakiejś konkretnej audycji, chyba o zdrowiu. Radio to prostszy i tańszy sprzęt, dlatego był dostępny na wsi. Na przykład mój wujek na wsi w latach 50. bodajże, albo w 40. sam zrobił najprostsze domowe radio, tak zwane radio kryształkowe. Tego typu radia zyskały popularność wśród amatorów i hobbystów od początków XX wieku. Ale ten wujek pewnie odziedziczył talenty po moim dziadku, który był wyjątkowo zdolnym człowiekiem. Naprawiał zegarki ludziom i zegar na kościele również. A w gospodarstwie zrobił turbinę wiatrową wytwarzającą prąd. Jeszcze przed elektryfikacją. Wróćmy do tematu mediów. Radio państwowe nadawało w 1978 roku na 4 kanałach. Prywatnych stacji w komunizmie nie było, bo wszystko musiało być pod kontrolą komunistów. To był totalitarny reżim. Ale w radiu można było również odbierać stacje antykomunistyczne nadające z zagranicy, czyli Głos Ameryki i Wolną Europę. Oprócz bibuły, demonstracji, rozmów na różnych spotkaniach w domach były to ważne źródła informacji o walce opozycji z komunizmem. Może to były nawet najważniejsze źródła informacji, ale były kłopoty ze złapaniem tych stacji, bo komuniści je zagłuszali. Tu również wspomnę o moim dziadku. W okresie stalinowskim dziadek mój miał radio z okresu wojny, na którym słuchał Wolnej Europy. Na to radio miał specjalną skrytkę w stole, gdyż komuniści ścigali za słuchanie takich stacji i można było za to trafić do więzienia. Za komuny można też było słuchać na przykład zachodniego Radia Luksemburg z muzyką młodzieżową. Ale akurat od 1978 roku, po przebudowie masztu nadającego i pogorszeniu jakości sygnału w Polsce, jego popularność zaczęła spadać na rzecz programu Trzeciego Polskiego Radia. Natomiast telewizor na wsi w 1978 roku to była rzadkość. Jan Wolski na pewno go nie posiadał.
a więc nie mógł z telewizji posiąść wiedzy o kosmitach Marsjanach, jak twierdzili niegrzeczni milicjanci. Telewizory w tamtych czasach były głównie lampowe. To były ogromne urządzenia, gabarytowo wielkości piekarnika. Ważyły od 30 do 50 kg. Powoli, raczej w miastach, wchodziły do mieszkań mniejsze telewizory tranzystorowe. Ale w tamtych czasach w ogóle z zakupem telewizora były problemy. Jak po wszystko w komunizmie, trzeba było stać po nie w długich, czasem wielodniowych kolejkach, a do tego telewizor kosztował kilka średnich pensji. Ponadto te lampowe telewizory bardzo często się psuły. Pewnie się głównie przepalały w nich lampy elektronowe. Ufolog Witold Wawrzonek, inteligentny człowiek, ten co zawiadomił Zbigniewa Blanie o Emilcinie, wyspecjalizował się w naprawie telewizorów. W ten sposób dorabiał, albo nawet z tego żył. Dzięki temu miał również dużo kontaktów z klientami. I tą drogą dowiedział się o kosmitach w Emilcinie. Od 1970 roku telewizja nadawała na 2 kanałach, 1 i 2. Miała też swoje oddziały, np. oddział łódzki. Właśnie ten oddział telewizji zrealizował film dokumentalny o wydarzeniach w Emilcinie, z którego to dokumentu, między innymi, pobrałem wypowiedzi Jana Wolskiego i wykorzystałem w nagraniu numer 10 w mojej małej pracy naukowej. W aspekcie telewizji i Emilcina warto wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Od września 1977 roku na antenie programu pierwszego zaczął być emitowany najsłynniejszy program popularno-naukowy epoki PRL-u, czyli program Sonda, prowadzony przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka. Krótko po tym starcie, jeszcze w 1977 roku, Witold Wawrzonek wysłał do tego programu swoje zdjęcie UFO. Redaktorzy Sondy wysłali to zdjęcie do zaufanej twarzy ufologii w PRL-u, czyli do Zbigniewa Blani, z prośbą o konsultację. Blania Bolnar, podobno po odpytaniu Witolda Wawrzonka o szczegóły, stwierdził, że zdjęcie jest sfałszowane. Jeśli zdjęcie Wawrzonka było rzeczywiście sfałszowane, to trzeba przyznać, że Wawrzonek miał tupet wysyłając je do państwowego programu i to w czasach komunizmu. Ale niektórzy uważają, że to zdjęcie mogło być prawdziwe. I takim to sposobem poznali się Witold Wawrzonek ze Zbigniewem Blanią jeszcze przed zdarzeniami w Emilcinie. Właśnie dzięki temu wydarzeniu, tej konsultacji zdjęcia UFO, Wawrzonek w maju następnego roku zawiadomił Blanię o spotkaniu Jana Wolskiego z kosmitami. Jeszcze dodatkowo, co najmniej dla formalności, w związku z możliwością nagrywania głosu kamerą w tamtych czasach w zasadzie tylko przez telewizję oraz w temacie niemych kamer nielicznych śmiertelników oraz faktu braku w tamtych czasach telefonów komórkowych czy kamer z dźwiękiem, to trzeba wymienić taki sprzęt nagrywający dźwięk jak magnetofon. Dla najmłodszych informacja. To taki sprzęt, co nagrywa, ale tylko dźwięk na taśmę magnetyczną, czyli na taśmę z tworzywa sztucznego, pokrytą materiałem feromagnetycznym zamkniętą w małej kasecie plastikowej, a w dużej wersji na taśmę nawijaną na szpulę. Dźwięk jest nagrywany za pomocą głowicy elektromagnetycznej. I właśnie takie nagrania magnetofonowe to 2 z 4 źródeł nagrań wypowiedzi Jana Wolskiego, które wykorzystałem w numerze 10 mojego biuletynu analitycznego. W ogóle pierwszego nagrania Jana Wolskiego dokonał Witold Wawrzonek, właśnie magnetofonem. Niestety taśma ta uległa zniszczeniu przez deszcz, ale zachował się podobno jej scenogram. Blania też wszystkie rozmowy nagrywał na magnetofon. I te kasety się zachowały. Przejął je naczelny sceptyk Emilciński. Chyba wszystkie. Zniszczenie zapisu na taśmie bardzo często się zdarzało. Nagraniu zagrażała woda, wkręcanie się taśmy i jej zrywanie przez magnetofon, przypadkowe skasowanie innym nagraniem, rozmagnesowanie taśmy. Jeszcze poruszę 2 moje spostrzeżenia w dziedzinie finansów, bo to też jest ważny czynnik społeczny. Przeciętne wynagrodzenie w 1978 roku wynosiło prawie 5000. Mniej więcej tyle, co w roku 2019, pomijając aspekt brutto i netto, czyli można było wtedy porównywać sobie ceny z obu epok w relacji do pensji. Co do wartości oczywiście, bo to już były inne jednostki walutowe, gdyż w 1995 roku nastąpiła denominacja.
Jeden nowy złoty zastąpił 10 000 starych złotych. Denominacja była efektem hiperinflacji na początku 1990 roku, która była skutkiem działań komunistycznych rządów i oszalałej ideologii wolnego rynku za wszelką cenę, nawet kosztem ludzi. Druga sprawa. Ostatnio sobie tak wyliczyłem, że w czasach PRL-u w ramach gospodarstwa rolnego można było się utrzymać, a nawet rozwijać gospodarstwo, mając jedną osobę na hektar gospodarstwa. Tak średnio. Czyli Wolski miał 7 hektarów ziemi oraz 6 osób do utrzymania. I w 1978 roku rozwijał się, kupił klacz, rozmnażał ją, synowie robili pustaki, pewnie na nowy dom. Podobnie było u mnie w rodzinie. Też 7 hektarów bodajże, 7 osób do utrzymania, ale chyba lepsza ziemia była, więc już przed rokiem 1978 powstał duży murowany budynek gospodarczy z zagrodami dla zwierząt. Na zakończenie tych rozważań podsumuję je taką informacją. Gdy my w komunizmie w 1978 roku cieszyliśmy się jak małe dzieci z instalacji telefonu stacjonarnego w mieszkaniu, na przykład w dużym mieście, to w USA wysłano pierwszy spam, zaś już od kilku lat Amerykanie zainteresowani komputerami mogli przesyłać między sobą maile. Tu również widzimy różnicę między komunizmem a Zachodem. Na tym kończę 12 z kolei numer biuletynu, a 4 z cyklu Emilcińskiego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję za wysłuchanie nagrania, najlepiej do końca, suby, lajkowanie, komentarze, za polecanie moich nagrań oraz za inne działania pozytywne.